Przede wszystkim należy rozróżnić lasery od impulsowych źródeł światła. Impulsowe źródła światła to, można powiedzieć, są takie lampy błyskowe, które posiadają filtry odcinające określone spektrum fali świetlnej. Czyli promieniowanie generowane przez impulsowe źródło światła nie ma wiele wspólnego z promieniowaniem laserowym, poza tym, że to i to jest fala świetlna, ale już właściwości tej fali świetlnej są zupełnie inne. Trzeba pamiętać o tym, że zmiany naczyniowe na kończynach często są zupełnie inne niż w innych częściach ciała, czyli ich ściana jest grubsza, mają większą średnicę, mają większe ciśnienie krwi, która w nich płynie, są położone na różnych głębokościach, a zwykle na większej głębokości niż na przykład na twarzy czy tułowiu. To wszystko powoduje, że impuls, który jest wystarczająco skuteczny do zamknięcia naczynia na kończynie, musi być dużo mocniejszy i dużo bardziej specyficzny niż impuls świetlny używany do zamykania naczynek w innych częściach ciała. Innymi słowy, lasery, których używamy do zamykania skutecznego naczyń na kończynach, muszą mieć dużo wyższe parametry, muszą być dużo wyższej klasy, można tak powiedzieć w uproszczeniu, niż urządzenia używane do zamykania poszerzonych naczyń w innych częściach ciała. W większości przypadków do zamykania naczyń na nogach używamy laserów neodymowo-jagowych. Są to lasery o dużej mocy, które są stosowane najczęściej wspólnie z zintegrowanym chłodzeniem, czyli musimy chłodzić powierzchnię skóry podczas takiego zabiegu, żeby nie dopuścić do jej przegrzania. I moc takiego lasera jest na tyle duża, impuls ma na tyle dużą energię, że jest w stanie zamknąć naczynie nawet na relatywnie dużej głębokości. Do laserów neodymowo-jagowych często są optyczne przystawki, które generują impuls o innej długości fali. Dzięki temu te lasery możemy użyć do zamykania też naczyń płycej położonych o innym zabarwieniu. Czyli przykładowo do naczyń głębiej położonych, niebieskich, stosuje się laser neodymowo-jagowy czysty. To jest laser o długości fali 1064 nanometry. Ta fala powoduje wnikanie dość głęboko i pozwala nam zamykać naczynia na dużej głębokości. Natomiast jest ona mało specyficzna w stosunku do naczyń bardzo cienkich, położonych płytko, dlatego że selektywność wiązki neodymowo-jagowej, czyli jakby jej przyczepianie się, specyficzność w odniesieniu do naczyń jest nieduża w porównaniu z innymi długościami fali. Czyli w tym wypadku nadrabiamy tą małą specyficzność bardzo dużą mocą. Ale przy naczynkach drobnych ta duża moc również dzięki temu, że jest mała specyficzność, nie zadziała. W związku z tym potrzebujemy na przykład lasera żółtego albo zielonego. I wtedy za pomocą specjalnego kryształu, za pomocą specjalnej przystawki, tak jakby podwajamy częstotliwość fali, czyli skracamy jej też długość. Powstaje światło zielone, które ma większą specyficzność w odniesieniu do naczynek płytko położonych. Bardzo specyficznymi, bardzo kosztownymi, bardzo wysokotechnologicznie laserami są tak zwane lasery podwójne, lasery barwnikowe, które posługują się światłem żółtym i jagowym. Czyli w takim laserze mamy tak naprawdę, czy w takim urządzeniu mamy tak naprawdę dwa lasery. Jeden to jest laser generujący promieniowanie 1064, czyli laser klasyczny neodymowo-jagowy, i drugi laser, tak zwany laser pulsacyjno-barwnikowy. I takie urządzenie jest w stanie pracować dwoma wiązkami naraz, czyli następuje najpierw wygenerowanie wiązki 585, czyli laser żółty, który niejako przygotowuje naczynie, zmienia hemoglobinę, która jest w krwinkach zlokalizowana, i zmienia nam kolor tego naczynia, a następnie naczynie po takim
wzbudzeniu impulsem żółtego światła jest domykany impulsem lasera jagowego, który wtedy ma dużo większe powinowactwo do tak zmienionej hemoglobiny i do takiego naczynia w porównaniu, gdyby był użyty jako impuls pojedynczy, bez tego poprzedzającego impulsu światła żółtego. Czyli laser sekwencyjnie generuje impuls żółty, później impuls z fali 1064 po to, żeby zwiększyć skuteczność przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnych odczuć dla pacjenta, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka oparzenia tkanek otaczających.